Or he can put anything else. 10 dni na miejscu, intensywna praca, też dużo spotkań z ludźmi, z którymi współpracujemy od lat, więc można powiedzieć po prostu ze znajomymi i przyjaciółmi. Najważniejsze to odwiedzenie projektów, które w międzyczasie udało się zrealizować, kolejnych otworzonych miejsc pracy, od kolejnych potrzebujących rodzin. W miarę naszych skromnych możliwości udzieliliśmy kilku z nim już teraz w trakcie wyjazdu pomocy. Liczymy na to, że po powrocie uda nam się zdobyć środki dla kolejnych. To są takie bardzo konkretne rzeczy, proszę Państwa. Dzisiaj dostaliśmy prośbę o wsparcie 5 rodzin i te 5 rodzin to są 2 wózki inwalidzkie dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi. To jest prośba o szafę. To jest prośba o zwrot kosztów operacji oka i 1 maszyna do szycia po to, żeby utrzymać rodzinę z własnej pracy. Wszystko to, co wymieniłem razem, te 5 rzeczy, to jest suma około $1000. Dlatego cały czas zbieramy tego typu informacje, cały czas działamy w Polsce, a tutaj, no, jak ja to mówię, przywozimy waszą dobroć i to działa. Drugą, niewątpliwie również istotną, a być może z czasem się okaże, że i istotniejszą częścią, o ile można oceniać, jest pomysł wspierania rozwoju dzieciaków. Mam tutaj na myśli zarówno rozwój intelektualny, jak i po prostu naukę poprzez gry planszowe i puzzle edukacyjne. No wiemy już na pewno, że dzieci irackie to lubią, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Na początku mieliśmy może chwilę stresu, czy pomysł wypali, ale po zajęciach w 3 ośrodkach z instruktorami z 4 ośrodków i przewinięciu się przez te zajęcia kilkudziesięciu dzieciaków, wiemy, że naprawdę, uwierzcie mi, nie ma żadnych różnic. Widok dzieci, które rozwiązują najtrudniejsze zagadki w puzzlach edukacyjnych, które same sobie po krótkim instruktażu już dalej przekazują wiedzę i w ramach zabawy również naukę i zasady gier czy rozwiązywania skomplikowanych zagadek. No to jest coś, co jest ogromnie budujące i no moim marzeniem jest to, żeby one trafiły po prostu, te gry, do namiotów, do obozów, do dzikich obozowisk, tam gdzie bardzo często nie ma nic, gdzie nie ma zabawek, gdzie jest marazm, gdzie są bezrobotni rodzice, gdzie są problemy od lat. Ja sobie uświadomiłem w czasie tego wyjazdu, że spotkaliśmy teraz już w pełni interaktywne z nami dorastające pokolenie, które już urodziło się w obozach. Niedługo będzie 7. rocznica i część z tych dzieci, które się z nami bawiły, to są po prostu dzieciaki, które urodziły się i wychowały w obozach. Jak zawsze najtrudniejsze dla nas są pytania i prośby o pomoc medyczną, dlatego że dla tak małej fundacji jak nasza długotrwałe obciążenia przy leczeniu chorób, bardzo często chorób genetycznych lub po prostu na przykład raka, są wysiłkiem po prostu często ponad nasze siły i możliwości. Staramy się, wspieramy pojedyncze osoby, czasem po prostu nie możemy przejść obojętnie, ale jest to ogromny wysiłek i tutaj też liczymy na Państwa wsparcie. Czasami to są sumy bardzo duże, innym razem, tak jak w dniu dzisiejszym, prośba o operację oka wynosząca $600, czy pomoc na zakup żywności dla osoby, która po 5 miesiącach wybudziła się ze śpiączki. No to są rzeczy, które można zrobić. No, na Boga, wózek inwalidzki kosztuje tutaj równowartość niecałych $150, tak? To jest mniej niż 600 zł, a proszę sobie wyobrazić, w jakich warunkach mieszka rodzina w 45-stopniowym upale w cieniu z osobą niepełnosprawną, której nie ma jak transportować. Dlatego to są być może z naszego punktu widzenia, czy dla osób w Polsce drobiazgi, ale dla tych ludzi, którzy dzień po dniu można powiedzieć, że walczą, tak, z tą otaczającą ich codziennością i zmagają się z tymi problemami, to jest, proszę mi wierzyć, naprawdę czasem bardzo, bardzo dużo. Nawet to, że nie wiem, kupiliśmy rodzinie z bardzo poważną chorobą i 2 umierającymi starszymi osobami na przykład lodówkę za $100 na leki, gdyż wszystkie leki były przechowywane w siatce w temperaturze ponad 40 stopni. Na opakowaniu każdego z nich było oczywiście napisane, że maksymalna temperatura przechowywania to jest 25 stopni Celsjusza. Ale nasze życie się składa z drobiazgów i Orla Straż jak zawsze stara się po prostu dotrzeć do tych ludzi, poświęcić im czas,
odkryć, rozmawiając z nimi te potrzeby, no i w miarę możliwości naszych je po prostu zaspokoić. Chciałbym podziękować całej załodze zaangażowanej w nasz, tak roboczo nazywany, projekt gier planszowych, Andrzejowi Rzepeckiemu z Fundacji Innovate razem z małżonką Gosią i Karolinie i Uli, która pomogła wybrać gry, i Karolinie, która opisała projekt, i Michałowi, który szukał instrukcji w języku angielskim, wszystkim, którzy doprowadzili do tego, pracownikom, między innymi Rebela, którzy przekazali nam darmowe egzemplarze, załodze z Ale Planszówek, która dała nam ogromne zniżki pozwalające na zakupienie nam ponad 100 gier do Iraku. No i jeszcze raz z całego serca dziękuję i uwierzcie mi, widok tych uśmiechniętych dzieciaków to jest coś po prostu niesamowitego. Chciałbym też z tego miejsca podziękować wszystkim naszym darczyńcom i osobom wspierającym. Jesteście niesamowici, nawet w trakcie, kiedy ja tutaj przed chwilą siedziałem nagrywając, wyświetliła mi się informacja z Messengera, że kolejny darczyńca zdecydował się wesprzeć osoby niepełnosprawne pieniędzmi na zakup wózków inwalidzkich. Stąd mój uśmiech na twarzy. No i to są takie rzeczy, ja już trochę głos straciłem w trakcie tego pobytu, ale to są rzeczy, które naprawdę pozwalają nam spokojnie patrzeć na kolejny dzień i pomimo tego wszystkiego, co tutaj widzimy i czasami ogarniającego nas smutku, jednak wstajemy i dzięki Państwu idziemy dalej.